Dobry wieczór, po raz kolejny witam Was z mojego Volva, tym razem w wersji wieczorowej. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda moja sypialnia. To jest film kontynuujący mój wpis blogowy, gdzie pokazywałam Wam, jak opisałam Wam moją sypialnię, pokazałam Wam zdjęcia, a tym razem będzie wideo. Także chodzi mi głównie o to, że często jak mówię ludziom niezwiązanym z transportem, że śpię w aucie na co dzień, wszyscy się bardzo dziwią, ponieważ myślą, że kierowcy śpią w hotelach, czy hostelach, czy motelach. No ja tam napisałam właśnie, dlaczego raczej kierowcy nie śpią, a przynajmniej dlaczego ja nie sypiam w hotelach, ani w hostelach, ani w motelach, ani nigdzie. A dzisiaj Wam pokażę właśnie moją sypialnię. Nie muszę ją pościelić pierwszy. No i to jest moje łóżko, które uwielbiam. Ja uwielbiam spać w ciężarówce, już 7 rok śpię praktycznie przysypiam większość moich nocy w ciężarówce, więc tak bardzo przywykłam do tego i tak bardzo polubiłam spanie w takim przytulnym miejscu, że lepiej mi się śpi niż w domu. Więc tak to wygląda. Na górze zawsze mam takiego misia, ponieważ uwielbiam takie tkaniny. Takie mięciutkie i lubię to mieć na łóżku. Pościel oczywiście zawsze biała. Jakoś tak po prostu lubię spać w białej pościeli. Z mój misiu, który ze mną jeździ prawie że od początku, latami. Przejechał ze mną Europę. Już prawie nie widzi na oczy, bo jest stary, ale jeszcze trochę widzi. Tyle gabarytów ze mną przewiózł. Ponad 100 śmigieł przywieźliśmy, misiek, nie? No, ja to jestem stary gabaryciarz. Ale teraz idę spać. No i tak, co jest najciekawsze w tym wszystkim, to opowiem Wam materac, a mianowicie to, że jest tutaj włożony materac. Czekajcie, bo sobie dam specjalnie takie światło. Lampę wziąłam dodatkową, żebyście widzieli, bo to jest moje drugie wideo, które nagrywam, bo wcześniejsze było bardzo ciemno. Więc zobaczcie, że tutaj jest w ogóle włożony gruby materac, zwykły, który normalni ludzie, w sensie nie kierowcy, mają w domach. Więc jest dosyć wygodnie, nie jest to nowy materac, ale dobrze się śpi w miarę. Chowaj się, prześcieradło, chowaj. No i tak. Światełka do tego. Światełek często użyłam, żeby nie włączać tego światła, ponieważ dosyć dużo prądu bierze, a jeszcze nie wiem, na co stać te akumulatory w aucie. Nie chciałabym nigdy mieć problemu z odpaleniem, więc to jest jeszcze dekoracja świąteczna, kokarda, w sumie dosyć mi tutaj pasuje, może ją zostawię, fajnie dodaje koloru temu wszystkiemu. Światełka, gdybyście się zastanawiali, to się odpala tutaj, są po prostu takie na baterie, więc pasuje, bo schowane to tam dosyć i nie trzeba nigdzie więcej kabli ciągać. Tutaj jest ogrzewanie i sterowanie całe, więc tu się ustawia temperaturę po prostu, tutaj nawiewy, wiatrak, a tutaj jest po prostu radio, alarm, światło do włączenia, no i takie tam
jeżeli chodzi o ogrzewanie, to muszę wam powiedzieć, że wciąż nie mogę uwierzyć w to, że większość ciężarówek tutaj w Ameryce nie jest wyposażona w ogrzewanie postojowe, czyli tak zwane Webasto. W sumie to już się trochę przyzwyczaiłam do spania na odpalonym silniku, ale wciąż mnie to dziwi. Najgorzej jest tak, temperatura jest taka, że nie jest na minusie, jest tak 10 stopni, ale jest wciąż zimno, żeby spać. Spać tylko z kołderką, co prawda mam kołderkę puchową, jak jest 15 stopni, to sobie ostatnio było na 12 stopni, spałam i w ogóle nie zmarzłam, świetnie się spało. Tylko gdy rano miałam wstawać, to wyskoczyłam szybko spod kołdry, odpaliłam silnik, tutaj mi zrobiło się ciepełko, dopiero wtedy wstałam. Ale to jest dosyć zaskakujące, bardzo zaskakujące. Nie wiem, czy to może przez to, że jednak w Kanadzie są duże mrozy i gdy są tam mrozy minus 20, minus 30, to tak czy tak już wtedy nie wypada silnika gasić, żeby mieć pewność, że będzie cały czas pracował, żeby rano nie było niespodzianki, że gdzieś tam paliwowo w przewodach zamarznie, zgęstnieje i auto nie będzie chciało odpalić, więc być może to jest jakieś tam wytłumaczenie, no ale przecież często jest taka temperatura, że no kurczę, aż szkoda odpalać to auto i żeby silnik chodził przez całą noc, bo zupełnie inaczej się wypoczywa, już nie chodzi na to sam dźwięk, ale o trkania. I ja na przykład dużo gorzej wypoczywam, gdy śpię przed odpalonym aucie, a gdy do tego jeszcze dojdzie chłodnia, to już jest, no niby jest spanie, ale człowiek dalej jest taki zmęczony dalej, to nie jest pełna regeneracja. Regeneration. No i co jeszcze? Więc tutaj po prostu jest takie ogrzewanie, nie wiem dokładnie jak to działa, ale jakoś to musi iść tak, że po prostu jak ciecz idzie prosto z bloku silnika na krótko tutaj, bo przecież inaczej jak tak normalnie sobie tylko silnik sobie chodzi bez jakichś tam podwyższonych obrotów, przecież jest normalnie powietrze leci zimne z wentylatorów, więc nie wiem jak to jest tutaj dokładnie zrobione, ale jest ciepło rzeczywiście, jest bardzo ciepło, jest tak ciepło jak sobie człowiek ustawi, tak ma i to jest rzeczywiście, to jest bardzo ciężka sprawa ustawić sobie tą temperaturę na noc do spania, taka żeby była dobra. Można by było, może ktoś powiedzieć w sumie, który nie śpi zbyt często w aucie, że przecież wystarczy, gdy się raz już dobierze temperaturę do spania, to wystarczy zostawić tę temperaturę i mieć ją na zawsze. Ale właśnie to nie jest tak, bo w zależności od tego, jaka jest temperatura na zewnątrz, to przecież auto oddaje inną ilość ciepła, no i przy tej samej temperaturze raz może być za gorąco, ale coś zimno, więc całe szczęście, że jest pod ręką, bo jak się człowiek budzi, jest takie gorąco, jest takie super suche powietrze, że język język jest całkowicie sztywny i stoi kołek, to można zmniejszyć to ogrzewanie. Wyloty powietrza tutaj tego ogrzewania są tutaj. Tutaj są dwa i kolejne są dwa tam i jeszcze jeden jest gdzieś tam na górne łóżko. A tutaj można to otworzyć i z tej strony też to otworzyć. A to przetwornica jest. A to już wam pokazywałam w wersji dziennej tego Volvo, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to zapraszam. No i co? No i tyle. Także ja już będę się ubierać, znaczy będę się rozbierać. Albo przebierać i będę szła spać już. Także dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam was z Teksasu. Jest jeszcze jedna rzecz, o której wam zapomniałam powiedzieć, a mianowicie zasłona. Gdy idę spać, to nie zasłaniam tych zasłon tutaj dookoła na okna, tylko po prostu mam tą główną i nic nie widać z zewnątrz. Także zapinam. To są rzepy. Tak. I do też jeszcze jest no zapnij się. Tu i tu. Jedną ręką to nie robota. I tu. I tak to wygląda. O, tak właśnie. I to jest moja pełna miejscówka. Dlaczego nie składam łóżka górnego? No, mieszczę się tutaj całkiem dobrze. A na górze jest po prostu moje wszystkie rzeczy, ubrania, bo nie mam gdzie tutaj dać. Nie ma innego miejsca, gdzie można było schować ubrania. Także jeszcze raz dobranoc.